Cześć! Temat odkurzacza piorącego pojawia się średnio co 2-3 dni na forach internetowych. Ludzie często nie wiedzą, jaki mają kupić do prania tapicerki meblowej czy samochodowej. Także dzisiaj pokażę Wam, na co zwrócić uwagę. Miłego oglądania. To, co powinno nas interesować w pierwszej kolejności, to jest dostępność części zamiennych, cena, nie marka, tylko przede wszystkim to, jakie parametry oferuje dany sprzęt. Także nie patrzcie na logo firmy, tylko skupcie się na tym, co powiedziałem. Dostępność części zamiennych, cena urządzenia oraz jego parametry techniczne to są takie, można powiedzieć, 3 kluczowe rzeczy podczas wyboru urządzenia do każdej firmy tak naprawdę. W przypadku ekstraktorów piorących dwa takie najważniejsze parametry to pompa, czyli przepływ wody oraz ciśnienie. Drugi siła ssania, podciśnienie oraz przepływ powietrza. Im wyższe są te dwa parametry, tym mocniej nasza turbina zasysa ciecz, ściąga wilgoć z materiałów, tak naprawdę efektywniej i szybciej. Teraz Wam zrobię małą prezentację, jak turbina 300 mB pracuje w tym ekstraktorze. Zwróćcie uwagę tutaj na ten dekiel u góry i dodatkowo obudowę, jak jest zaciągana do środka. To jest, można powiedzieć, jedna z mocniejszych turbin do takich małych ekstraktorów przenośnych. Taka jeszcze mała ciekawostka z mojej strony. Mamy przykładowo w urządzeniach jeszcze montowane dwie turbiny. No, niech to będzie Santoema Grace. I ona ma zamontowaną jedną turbinę z jednej strony, drugą z drugiej i są podłączone obydwie do jednego kanału ssącego. Gwarantuje to dużo większy przepływ powietrza niż jedna turbina i to z kolei powoduje, że jest ta wilgoć efektywnie zbierana z materiału. Są urządzenia, które mają montowane jedną turbinę za drugą, no i one po prostu zwiększają podciśnienie, ale jak sprawdzicie sobie na internecie różne testy, no to taki rodzaj montażu nie jest, można powiedzieć, najbardziej efektywny. Częściej ludzie korzystają z tego równoległego, dodatkowo wąż 50 mm, aby ten przepływ powietrza jeszcze bardziej był odczuwalny. Maksymalizujemy po prostu ten efekt i wtedy można powiedzieć, że jest siła odciągania zwiększona na maksa. Wracając do pompy wody, czyli ciśnienia na trysku. Tutaj dwa parametry kluczowe to ciśnienie oraz przepływ wody. Także im te parametry są wyższe, tym mocniej po prostu możemy wypłukać materiał, szybciej, efektywniej. Ciśnienie pomaga nam rozbijać mocniej zabrudzenia oraz troszeczkę na głębszą penetrację tego materiału. Jeżeli chodzi o ciśnienie na trysku, no to tutaj z kolei dobrze jest mieć przykładowo te 4 bary i około 1,5 litra na minutę, jak ma Santoema oryginalnie, ale ja mam tutaj, jak widzicie, małą modyfikację zrobioną, czyli jest już ta pompa wymieniona na 9-barową, 4,5 litra na minutę. Teraz pokażę Wam, jak ona pryska. Jak widzicie, moc na trysku mamy dosyć fajną. Dodatkowo taka pompa już pozwala na lepsze wypłukiwanie wykładzin. Możemy już zastosować lancę, a nie ssawkę, żeby nie prać na kolanach. Także wymiana pompy na mocniejszą zawsze sprawdzi się dużo lepiej niż po prostu korzystanie z tych słabych. Kolejną ważną kwestią jest pojemność, czyli pełność zbiornika na brudną wodę oraz płynu do płukania. Bo jeżeli mamy zbyt małe zbiorniki, czas pracy nam się wydłuży, no i wtedy wszystko zajmie logicznie dłużej, prawda? Masa urządzenia oraz jego kształt to są również parametry takie, można powiedzieć, istotne, ponieważ zbyt ciężki będzie Wam sprawiał trudności w transportowaniu oraz duży gabaryt może sprawić, że nie będziecie mieli po prostu gdzie go trzymać. Ostatnie kilka czynników to tak naprawdę wybór akcesoriów dodatkowych, długość węży, kabel elektryczny, czy po prostu jest wystarczająco długi, napełnianie zbiorników, czy jest jakieś takie skomplikowane, czy wylewanie brudnej wody jest jakieś utrudnione, trzeba rozbierać cały odkurzacz do wylania wody. To są tak naprawdę już ostatnie, finalne czynniki decydujące o tym, czy dany odkurzacz warto kupić. Teraz omówimy sobie sprzęt w kwocie do 4000 zł. Na pierwszy ogień idzie ta najtańsza półka cenowa, czyli w cenie 400 macie Kenwooda. Model to jest bodajże Super Wash, 2000 W.
Przejdziemy sobie troszeczkę niżej do parametrów, bo one nas najbardziej interesują. Podciśnienie 180 mB, przepływ powietrza 33 litry na sekundę. No tutaj nie będzie rewelacji, dosyć to są słabe parametry. Duża dysproporcja jest na zbiorniku na detergent oraz ten na wodę 20 litrów. No mówię, tutaj to jakieś nieporozumienie, ponieważ to jest, można powiedzieć, zbliżona ilość podczas pracy. Dodatkowo zbiornik na brudną wodę jeszcze przyjmuje pre-spray, prawda, do rozpuszczania zabrudzeń. Także tutaj jedynie na pochwałę zasługują akcesoria, bo jest ich dosyć sporo, ale ogólnie jest to, no, że tak powiem, średnia opcja. Kolejny sprzęt na naszej liście to Parkside. Tutaj mamy w cenie 500, to jest jakiś ten model troszeczkę ulepszony, D3, 1600 W ma. Przejdźmy sobie do parametrów. No, tutaj już troszeczkę idziemy w lepszą stronę, ponieważ producent podaje parametry natrysku. Także tutaj mamy 1 litr na minutę, 2 bary. No, generalnie słabo to wygląda. Podobnie byśmy mieli po prostu z opryskiwacza, a nawet troszeczkę lepsze ciśnienie, ponieważ tam są 4 bary, 1,5 litra na minutę. Tak samo dysproporcje zbiorników, 20 na brudną, na czystą 4. No, tutaj jest to troszeczkę nieporozumienie, bo co chwilę trzeba dolewać tą czystą wodę. No i jest problem. Podciśnienie 160 mB, czyli tak samo słabo. Teraz pora na Karchera. Miał być model 4001, ale z tego co się orientuję są powoli wycofywane. Także tu można powiedzieć jest jego chyba zamiennik. Kosztuje około 1000 zł na naszym rynku, na stronie producenta jest nieco więcej. Przejdźmy teraz do parametrów. Tu jak widzicie 1000 W ma, zbiorniki po 4 litry, czyli no dosyć słabo, ale warto podkreślić, że dodatkowo pracuje jeszcze na sucho, także macie 2 w cenie jednego. Za 1500 możecie kupić sobie Profi 7.0. Jest to już też, można powiedzieć, trochę lepszy odkurzacz o parametrach 250 mB, moc ssąca 1400 W, moc silnika. Jeżeli chodzi o natrysk, 2 bary, pojemność zbiorników 4 litry, pojemności ma na czystą wodę, 7 na brudną. Także no optymalnie, ale natrysk jednak troszeczkę słaby. Bissell model 3700N. W ostatnim czasie dosyć popularny ekstraktor, chociaż w sumie nie wiem jak to nazwać. Spójrzcie na parametry. 1000 W, zbiorniki na brudną wodę 1,5 litra, na czystą niecałe 2. Jeżeli chodzi o pozostałe parametry jak podciśnienie, przepływ powietrza, moc natrysku czy wydatek wody, no tutaj nic się nie dowiemy. Jeżeli chodzi o fakt, że parę po prostu generuje ten odkurzacz, no to tu faktycznie jest to dosyć ciekawe, ale jeżeli chodzi o pozostałe parametry, no to sorry, ale jednak jest to przereklamowany sprzęt. Dużo ludzi go poleca, takich bardziej znanych, ale podejrzewam, jest to tylko współpraca, że tak powiem, zarobkowa, nie mająca nic wspólnego z profesjonalnym życzeniem. W kwocie 1800 zł mamy Numatica GVE 370 i jest to, można powiedzieć, jeden z takich lepszych sprzętów, ponieważ często na myjniach samochodowych jest on używany. Ktoś powie, to jest ten brat od Henka? No, jak się okazuje tak, bo to jest seria cała tych śmiesznych odkurzaczy uśmiechniętych. One pochodząc z Anglii, mają taki swój brand marketingowy. No nie mi to oceniać, ale spójrzmy na parametry. 40 litrów na sekundę, przepływ powietrza. Jeżeli chodzi o podciśnienie, 240 mB, całkiem spoko, dosyć już jest mocna turbinka. Zbiornik na sucho, 15 litrów. Pamiętajcie, on również może służyć jako odkurzacz zwykły. Jeżeli chodzi o pojemność zbiorników na wodę, no to mamy 6 litrów czystej, 6 litrów brudnej. Ale tu warto wspomnieć, że ten system opróżniania tego zbiornika, no to jest troszeczkę taki, można powiedzieć, kłopotliwy, no i nie każdemu się spodoba. Za około 2000 zł można sobie kupić Karchera Puzi model 8/1. Jest to już taki, no można powiedzieć, troszeczkę lepszy sprzęt. Parametry jego to 71 litrów na sekundę wydatek powietrza, podciśnienie 270 mB, zbiorniki 8 czystej wody, może przyjąć 7 litrów brudnej. Także fajny sprzęt, ale z tymi parametrami no to też do końca nie wiadomo, ponieważ na jednej stronie piszą, że jest 230 mB i 60 litrów na sekundę, a na drugiej coś innego. Wydajność spryskiwania litr
Jeżeli chodzi o ciśnienie 1 bar, to się zgadza, ale podciśnienie i przepływ powietrza, no to już niekoniecznie. Profi 51C. Jest to najbardziej polecany sprzęt na forach internetowych na rynku polskim, ponieważ w tej cenie mamy dosyć fajne parametry, jak widzicie 2160 zł niecałe. I teraz sprawdźmy jego parametry techniczne. 250 mB podciśnienia. Przepływ powietrza 65 litrów na sekundę. Także tu mamy już fajne podciśnienie, fajny przepływ. Jeżeli chodzi o natrysk, no 4,8 bara, 2 litry na minutę przepływ wody. No to tutaj już jest nieźle. Popatrzmy jeszcze na zbiornik czystej wody i brudnej. Czystej 9 litrów przyjmie, brudnej 7. Także tu patrząc na te poprzednie ekstraktory, które były już na tej liście, to faktycznie Profi wyróżnia się. W kwocie do 3000 oczywiście nie mogło zabraknąć KHA Fuzi 10/1, ponieważ jest to bardzo popularny sprzęt na naszym rynku. Przejdźmy sobie teraz do parametrów. Przepływ powietrza 74 litry na sekundę, podciśnienie 220 mB. No troszeczkę mi się to nie klei, ale może tak być. Wydajność spryskiwania 1 litr na minutę, ciśnienie 1 bar. Zbiorniki czysta woda 10 litrów, brudna 9. Także tu można powiedzieć, że te parametry no, nie powalają, kosztuje dosyć sporo. Dla mnie jest to takie troszeczkę nieporozumienie. Ostatni sprzęt na naszej liście to Santo Emma SW15 w kwocie 3600 zł. W tej kategorii cenowej tak naprawdę oferuje najwięcej. Mamy tutaj dwa zbiorniki po 14 litrów, 300 mB podciśnienia, 50 litrów przepływ powietrza na sekundę, 4 bary natrysku, 1,5 litra na minutę przepływ wody. Także no, generalnie jest to nasz podstawowy sprzęt, sprawdza się bardzo fajnie. Te tańsze również mogą być dobre, ale jak ktoś ma, że tak powiem, kapustę, no to lepiej troszeczkę sięgnąć głębiej do kieszeni, wyłożyć raz, a porządnie i ten sprzęt posłuży Wam dosyć długo. Także serwis tutaj jest też dosyć fajny, tanie są te części, troszeczkę idzie pokombinować, żeby coś poprzerabiać, także na modyfikację jest ten ekstraktor dosyć przydatny. Pora na podsumowanie. Wyszedł z tego troszeczkę długi odcinek, ale myślę fajnie, ponieważ dowiedzieliście się, czym kierować się podczas wyboru takiego ekstraktora piorącego oraz tych kilka też zostało już omówionych, troszeczkę można powiedzieć powierzchownie, ponieważ nie zagłębiliśmy się w szczegóły, ale resztę ustalcie samodzielnie. No i przede wszystkim macie tą wiedzę, żeby jednak wiedzieć, czym kierować się podczas wyboru do Waszych potrzeb. W tym materiale to już wszystko. Jak widzicie, dosyć ciekawe treści pojawiają się na nim cyklicznie, co jakiś czas. Także warto rozważyć subskrypcję, zostawienie łapki w górze, komentarza. Będzie mi bardzo miło i widzimy się w następnych materiałach. Do zobaczenia. Cześć!